Dzień dobry ponownie. Dzisiaj lekcja z ruchu po okręgu, no dużo matematyki. Właściwie muszę wprowadzić, jestem zmuszony wprowadzić łukową miarę kąta, co powinno być najpierw na lekcjach matematyki, no ale akurat matematycy mają tak ułożony program, że akurat fizyk najczęściej musi to wprowadzić wcześniej. Podobnie jest z funkcjami trygonometrycznymi, ale to nie ma się co dziwić. Tak jest i tego nie zmieni. Więc mam w planie właśnie, tu jeszcze jeżeli chodzi o nagrywanie lekcji tu w klasie, mam w planie właśnie tak godzić takie lekcje potrzebne dla wszystkich i dla klas o profilu podstawowym i matematyczno-fizycznym, jak również lekcje już typowo dla klasy matematyczno-fizycznej, które będą nagrywane na zmianę, ale zresztą nawet te lekcje dla klas, które realizują fizykę na poziomie podstawowym, to jest jakby wstęp dla klasy matematyczno-fizycznej, też mi się to przyda. Więc dzisiaj ruch jednostajny po okręgu i szybko przejdźmy do rzeczy. Załóżmy, że ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu. Rysujemy wektor prędkości. Wektor prędkości jest styczny do toru, a więc w przypadku okręgu styczny do okręgu, a styczna do okręgu jest prostopadła do promienia, czyli tu między promieniem a prędkością jest kąt prosty. No i definiujemy prędkość liniowa, którą zaraz zdefiniujemy. To jest ta prędkość, którą znamy. Mówimy liniowa, ponieważ pojawi się tu również jeszcze inny rodzaj prędkości, prędkość kątowa, ale zanim ona się pojawi, będziemy musieli wprowadzić inną jednostkę, inną miarę kąta, właśnie łukową miarę kąta. Więc prędkość to jest droga przez czas. Jeżeli za czas, ten szczególny czas znamy okresem, czyli czas, w którym ciało dokona jeden taki obrót wzdłuż tego okręgu, to wtedy droga przebyta to będzie długość okręgu. Długość okręgu na długość to jest 2πr, czyli jeżeli czas jest równy okresowi, to droga przebyta jest równa długości okręgu. I tu już napisałem, że T jest okres ruchu i połączymy początek z końcem. Mamy pierwszy ważny wzór w ruchu po jednostajnym okręgu, czyli wzór na tak zwaną prędkość liniową. To jest po prostu prędkość, wartość wektora prędkości, ale ponieważ występuje jeszcze prędkość kątowa, dodamy to określenie jeszcze prędkość liniową. No i właśnie, aby zrobić krok dalej, czyli zdefiniować prędkość kątową, no niestety musimy zdefiniować inną miarę kąta. Większość jest przyzwyczajona do mierzenia kątów w stopniach. Jak ja dobrze powiem kąt 50 stopni, kąt 60 stopni, 70, to macie jakieś wyobrażenie, co to jest za kąt. Natomiast na matematyce i na fizyce szczególnie używa się innej jednostki. Stopni też się czasami używa, ale jeżeli nie ma konieczności, to używa się innej jednostki, czyli radianu. Więc teraz zdefiniuję jak mierzy się, w jaki sposób mierzy się kąt w radianie. Ja muszę tu przedstawić troszeczkę kamerę. To sekundę. No tak, już jest widoczna ta część tablicy. Więc w celu zdefiniowania łukowej miary kąta narysowałem dwa okręgi. Jeden okrąg i drugi okrąg. Dwa okręgi współśrodkowe. Można założyć, że tak to wygląda na tym rysunku, że promień tego okręgu większego jest 2 razy większy od promienia okręgu tego mniejszego. Nie jest to wcale konieczne założenie, ale wtedy prościej Wam będzie to analizować. No i oznaczmy tu kąt φ. Kąt φ wycina zarówno z jednego okręgu, jak i z drugiego okręgu pewien łuk. Łuk AB z tego większego, łuk A'B' z tego mniejszego. I ja tu zapiszę dwa wyrażenia. Stosunek długości łuku AB do promienia R, to jest po lewej stronie. Stosunek długości łuku A'B' do promienia tego R'. I twierdzę, że te wyrażenia są dla danego kąta
tego kąta φ są sobie równe. No spójrzmy. No załóżmy, że promień R jest 2 razy większy od promienia R'. To długość łuku AB jest wtedy 2 razy dłuższa, 2 razy większa od długości łuku A'. Czyli to jest 2 razy większe od tego i to jest 2 razy większe od tego. Jeżeli 2 razy zmniejszymy licznik i mianownik jednocześnie, to wartość ułamka nie ulega zmianie. Czyli takie wyrażenie dla danego kąta, niezależnie jakim krokiem byśmy wybrali, będzie miało jedną taką samą wartość. A jeżeli byśmy zwiększyli ten kąt, na przykład dwukrotnie, nie zmieniając promienia okręgu, no to jak ten kąt się zwiększy dwukrotnie, no to długość łuku wyciętego przez ten kąt też zwiększy się dwukrotnie. Czyli wartość tego wyrażenia też zwiększy się dwukrotnie. Czyli widzimy, że to wyrażenie dla danego kąta jest stałe, niezależnie od promienia okręgu, jaki wybierzemy, a dla kąta 2 razy większego to wyrażenie ma 2 razy większą wartość. Czyli to wyrażenie jest wprost proporcjonalne do wartości kąta. Może więc stanowić miarę kąta. No teraz ja tu zapisamy, jeżeli chodzi o notatkę, którą można tam umieścić w zeszycie, gdyby ktoś chciał. Więc jeszcze raz, otóż to samo. Dla danego kąta alfa stosunek długości łuku wyciętego z okręgu przez ten kąt do promienia okręgu jest wielkością stałą i wprost proporcjonalną do wartości kąta. Może więc stanowić miarę kąta. Czyli od dzisiaj jak ktoś zapyta Was o wartość kąta i jeżeli macie podać wartość kąta w radianach, to musicie po prostu podzielić długość łuku, jaki ten kąt wytnie z okręgu o dowolnym promieniu i podzielić przez promień tego okręgu. Będziemy podawać teraz wartość kąta, przynajmniej na fizyce, dzieląc długość łuku wyciętego przez ten kąt z okręgu o dowolnym promieniu przez promień tego okręgu. I teraz załóżmy, że mamy kąt, który wytnie nam łuk o długości równej promieniowi. Ja tak naprawdę narysowałem ten kąt φ właśnie taki, żeby długość tego łuku była zbliżona do promienia. Bo za chwileczkę poznamy definicję jednego radiana. I dobrze byłoby, żeby zobaczyć taki kąt, żeby to nam się utrwaliło, żebyśmy słysząc 5 radianów, 3 radiany, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, co to jest za kąt. To zamienić go na stopnie, bo w stopniach jakby jesteście przyzwyczajeni do pomiaru kątów w stopniach. Więc załóżmy, że długość tego łuku jest równa promieniowi. No właśnie. No to wstawmy teraz miejsce długości łuku. Promień tu wstawiliśmy. No to R przez R to jest po prostu 1, ale 1 to jest jednostka tej nowej miary kąta, czyli to jest ten 1 rad, w skrócie 1 rad. 1 rad. No więc czym jest radian? No to jest kąt, który wycina z okręgu łuk o długości równej promieniowi. To mniej więcej jest taki kąt, jak widzicie na rysunku. No ale dobrze wiedzieć, ile to jest stopni. To jest stopnie, jesteście do nich przyzwyczajeni, więc to do Was jakby przemawia. To jest podobnie jak na przykład ktoś jechałby samochodem, gdyby licznik nagle wyskalowali w metrach na sekundę, na przykład było tam 70 albo 20-30 metrów na sekundę, to większość to by nie wiedziała za bardzo, co to jest za prędkość. Jak jest 100 km na godzinę, 50 km na godzinę, wszyscy to rozumieją, bo jesteście tylko przyzwyczajeni, tak? Chociaż i jedna jednostka i druga może być używana. No i teraz właściwie dalsza część lekcji, ta środkowa, no to będzie czysta matematyka. Teraz musimy troszkę poznać to
nową miarę kąta i nauczyć się te kąty, które znamy, wyrażone w stopniach, wyrażać w radianach. No to z pewnością kąt pełny, bo kąt pełny w stopniach to 360 stopni, no więc punkt trzeci kąt pełny, więc jeżeli właśnie kąt jest równy 360 stopni, no to jaka długość łuku odpowiada kątowi 360 stopni? To jest długość łuku równa długości okręgu, czyli wtedy długość łuku jest równa długości okręgu, czyli 2πr. No i wstawiamy teraz te 2πr do wzoru, z którego obliczamy wartość kąta w radianach. Wstawiamy do miejsca długości łuku 2πr, r się sprawdza. Zostanie 2π, oczywiście 2π czego? 2π radianów. Pi to jest około 3,14, więc mamy w przybliżeniu, że kąt pełny to jest około 2,28 radiana, ale najczęściej w zadaniach utrzymuje się to pi, czyli 2π. Jak ktoś nam nie każe podawać wartości liczbowej już takiej bezpośrednio, to pi tam zostaje przy kątach, które są wielokrotnością 30 stopni lub 45 stopni. Najczęściej wyrażamy je w formie właśnie tam 2π, pi drugich, pi czwartych, pi trzecich. Zresztą za chwileczkę będziemy o tym mówili, bo takie kąty będziemy wyrażać zaraz w radianach. Więc jeszcze część jest muszę więc przedstawić kamerę. No i teraz właśnie chcemy dowiedzieć się, ile stopni ma radian oraz nauczyć się wyrażać inne kąty, właśnie szczególnie te kąty, które są wielokrotnością 30 stopni, 45 stopni w radianach. No więc czwarte wyrażenie radiana w stopniach. Ułożymy teraz proporcję. Kątowi 360 stopni odpowiada kąt 2π radianów. Kątowi 1 radian odpowiada nieznanej ilości stopni. Więc stosunek to do tego ma się tak jak to do tego, ale napiszemy, że to x do 360 stopni ma się tak do siebie, jak 1 radian do 2π radianów. No to układamy proporcję. Znaczy taką proporcję ułożyłem, żeby ta wielkość nie wiadoma, czy x była w liczniku, nie? Więc czyli to do tego ma się jak to do tego. Zapisałem, przekształcam, mnożę obie strony przez 360 stopni, czyli to 360 przechodzi tu, w to miejsce. Radiany się skracają, staje 360 stopni przez 2π, czyli 360 stopni przez około 28, czyli w przybliżeniu wychodzi nam 57,32 stopnia. Czyli zapamiętajcie, że to jest troszeczkę mniej niż 60 stopni. Nie trzeba znać tej wartości, ale zresztą widać było z tego rysunku wcześniejszego, że to rzeczywiście jest taki kąt zbliżony do 60 stopni. Więc na pierwszą część mamy za sobą i teraz za chwileczkę w naszym oczywiście muszę przygotować jeszcze tablicę do tego. Tak? Czyli już znamy nową miarę kąta, możemy jej użyć do zdefiniowania tzw. prędkości kątowej. Jeszcze przeoczyłem tą końcówkę, powinniśmy jeszcze zamienić kąty, znaczy nauczyć się zamieniać te kąty, które są wielokrotnością 30 lub 45 stopni na radiany. No więc już wiemy, że 360 stopni to jest 2π radianów, no to kąt o połowę mniejszy 180 stopni, no to będzie połowa tego, czyli pi radianów. Kąt o połowę mniejszy od 180 czy kąt 90 stopni, to będzie połowa tego, czyli pi drugich radianów. Kąt 60 stopni to jest 3 razy mniej niż 180 stopni, czyli to będzie pi przez 3 radianów, czyli pi trzecich radianów. 45 stopni to jest kąt, który jest w połowie kąta 90 stopni, to będzie połowa tego, czyli pi czwartych radianów. No i kąt 30 stopni to jest kąt, który jest równy połowie kąta 60 stopni, to będzie połowa tego, czyli pi szóstych radianów. Tu jeszcze poczekam, by się wyschnąć ta tablica i potem będzie kolejna część lekcji. No i kontynuujemy nasze rozważania, więc możemy wreszcie zdefiniować prędkość kątową, ponieważ jednostką prędkości kątowej będzie nie stopień na sekundę, tylko radian na sekundę. No i jak
każdą prędkość definiujemy podobnie, czyli jako szybkość zmiany czegoś. W tym przypadku szybkość zmiany kąta. Aby powiedzieć to, jak szybko kąt się zmienia, a co to jest za kąt? To jest kąt, jaki zakreśla promień, który zaczyna się w środku okręgu i drugi koniec jest w punkcie, w którym ciało się znajduje. Jeżeli to ciało się porusza po okręgu, to razem z tym ciałem ten promień zakreśla kąt. Tą zmianę kąta oznaczymy symbolem delta V. Jak podzielimy teraz tą zmianę kąta przez czas, który ona nastąpiła, to uzyskamy właśnie tak zwaną prędkość kątową. Ta literka, takie W, pisane tak łagodnie, to jest mała omega. Mała omega nie jest podobna do dużej omegi, ale tak to jest. No i teraz, jeżeli zamiast czasu wstawimy szczególny czas zwany okresem, to w czasie jednego okresu promień obracający się razem z tym ciałem zakreśli kąt pełny, czyli u nas ten kąt wyrażamy w radianach. Już wiemy, że kąt pełny to jest 2 pi radianów, ponieważ radian, radian jest to wielkość niepowiązana z innymi jednostkami, bo zobaczcie, że łukowa miara kąta to jest długość łuku przez promień. Długość łuku jest w metrach, promień w metrach, czy metr przez metr skraca się, czyli radian nie jest powiązany z innymi jednostkami. Dlatego, aby uprościć sobie życie, w tym wzorze ten radian pominiemy. Czyli uzyskamy wzór 2pi przez t, ale pamiętajcie, ten radian tam na górze jest. Pozwala się, czyli w zadaniach, jak obliczycie tą prędkość kątową z tego wzoru, no jednostkę 2pi to jest liczba, to jest okres, czyli to jest czas w sekundach, czyli jednostka z tego wzoru wyjdzie nam 1 przez sekundę i pozwala się utrzymać w zadaniach taki wynik. Natomiast jeżeli ktoś chce ujawnić rzeczywistą jednostkę, to po to może napisać, że wyjdzie nam 5 razy 1 przez sekundę i potem napiszecie, że to się równa 5 radianów na sekundę, bo jednostką prędkości kątowej jest jednostka kąta, czyli radian przez jednostkę czasu, czyli przez sekundę. No i teraz jeszcze takich kilka związków na razie między prędkością kątową i liniową, a później jak zdefiniuję częstotliwość, to między prędkością liniową i kątową i częstotliwością. No więc widzimy, że ten wzór na prędkość kątową omega równości 2pi przez t jest bardzo podobny do wzoru na prędkość liniową. Tu akurat nie ma nazwy na tablicy, to było ten pierwszy wzór. V równa się 2pi r przez t. No to wyjdźmy do tego wzoru na prędkość liniową. Tu zauważamy 2pi przez t. To zmieńmy formę tego wzoru. 2pi r przez t to jest to samo, co 2pi przez t i całość razy r. No bo r to jest r przez 1. No a 2pi przez okres to jest nic innego, tylko prędkość kątowa, czyli mamy prędkość kątowa razy promień. Ten wzór łączył początek z końcem, w ramce ten wzór zapisałem. Teraz definiujemy częstotliwość. Częstotliwość to jest ilość obrotów przez czas. Ilość obrotów to jest to małe m. Czas delta. Jeżeli chodzi o oznaczenie, symbol częstotliwości, przez długi czas, przynajmniej jak ja jeszcze chodziłem nawet do liceum, próbowano wprowadzić i utrwalić to nu, taki V pisany, tak jakby był taki krzak, jak V, wiatr powiał i wygiął w lewą stronę. Okazuje się, że nadal funkcjonuje inne oznaczenie z F, czy od pierwszej literki angielskiego słowa częstotliwość, czyli frequency. I jeżeli ja mam wybór, to ja oznaczam częstotliwość F, ale może być tak, że ktoś nam narzuci oznaczenie, to mu, no i będziemy używali tego znaczenia. I jedno i drugie jest poprawne. Po prostu jedno znaczenie nie wypadło drugiego. Ze względu na wygodę i łatwość rozpoznawania to F zostało. Ja też wolę to F niż to nu. Szczególnie jak uczniowie piszą to nu i V, to nie wiadomo, czasami R podobnie piszą, więc nie wiadomo, co to jest za litera. Proponuję, że lepiej oznaczać tym symbolem F. No i teraz tak, jeżeli zamiast czasu
bierzemy szczególny czas zwany okresem, czy to duże T, no to w czasie jednego okresu nastąpi ciało wkłada jeden pełen obrót, czy to n będzie równe 1, czy dla czasu równego okresowi to n jest równe 1. Mamy z tego dwa wzory na częstotliwość. F równa się m czy delta t w ramce i F równa się 1 przez t. W zadaniach oba są stosowane najczęściej ten wzór oczywiście. To jest, czy praktycznie jak mamy zadanie i mamy F, to tak jakbyśmy mieli T. Jak mamy T, to tak jakbyśmy mieli F. Jednostka teraz częstotliwości, no to jest jednostka licznika przez jednostkę mianownika. N to jest liczba, nie ma jednostki, więc to jest 1. Jednostka mianownika to jest jednostka czasu, czyli sekunda. Czyli 1 przez sekundę to jest herc. Ktoś już pomyśli, że się pomyliłem przy pisowni tego, ale mówiliśmy się w Polsce, że pisownie jednostek spolszczamy, czyli jak słyszymy, tak piszemy. Czyli napisałem herc poprawnie, ale my prawie nigdy nie piszemy jednostek pełnych nas. Tak samo jak siła wartości 10 newtonów, to nie napiszemy 10 newtonów, tak? Jak ktoś by chciał napisać pełną nazwę jednostki to 10 newtonów, tak jak słyszymy, tak zapisze. Ale skrót jest hazard. I uwaga, jak w zadaniach wyjdzie, tam przy prędkości kątowej, ten wzór nam to omega 2 przez ten, wyjdzie Wam 1 przez sekundę jednostka, jak pominęliśmy ten radian, który tu jest, to nie wolno napisać na końcu, że omega równa się na przykład 5 Hz, bo 1 przez sekundę tam wychodzi po pominięciu tego radiana, ale ten radian tam jest. Możemy zatrzymać to 1 przez sekundę i nie ujawnić tego radiana, to jest dopuszczalne. Natomiast nie wolno oznaczyć to 1 przez sekundę jako hertz, bo to jest tak naprawdę ukryty radian przez sekundę. Natomiast w przypadku obliczania częstotliwości, jeżeli wydzielamy w wyniku 1 przez sekundę jako jednostkę, no to oczywiście to jest hertz. No i teraz te ostatnie dwa takie związki, które potrzebne są w zadaniu, które czasami są traktowane jako wzory podstawowe, a czasami nie. Ja na przykład na pierwszej pracy klasowej z ruchu jednostek okręgu te dwa wzory nie uznaję za wzory podstawowe, ale już później uważam, że można je stosować. No i teraz jest następny związek między prędkością liniową i częstotliwością. Ponieważ we wzorze na prędkość liniową występuje okres, a 1 przez duże T to jest częstotliwość, dość proste są związki między prędkością liniową i częstotliwością. Więc zróbmy to takim sposobem, żeby nie było piętnowych ułamków. Mamy wzór na prędkość liniową, to jest 2π, czyli długość okręgu przez okres, czyli czas, w którym ciało wykona jeden taki pełen obrót. I zmienię formę. To jest to samo, co 2π razy 1 przez t. Bo podzielić przez t to jest to samo, co pomnożyć przez odwrotność. Tak? Znaczy, można to zrobić tak trochę bezmyślnie inaczej. Po prostu z tego wzoru odliczyć t było równe 1 przez f i wstawić w to miejsce 1 przez f, dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, czyli to jest mnożenie przez f przez 1 i wyjdzie to samo, ale tu unikamy piętnowych ułamków. Więc czasami zmiana formy powoduje, że ułatwiamy sobie życie. Więc to i tutaj jest to samo, a 1 przez t to jest nic innego, tylko częstotliwość f. Czyli v równa się 2π. Ten wzór napisałem tu w tej ramce, przez niektórych traktowany jako podstawowy, przez innych nie. Związek między prędkością kątową i częstotliwością. Ten sam problem. We wzorze na prędkość kątową w tym występuje okres. W mianowniku jeszcze można by ten okres wyrazić przez częstotliwość, czyli t równa się 1 przez f. Tu wstawić dzielenie przez 1 przez f, to jest mnożenie przez f przez 1, ale my zmieniamy i zrobimy to inaczej. To jest to samo, podzielić przez t to jest to samo, co pomnożyć przez odwrotność t, a 1 przez t to jest f. Czyli mamy 2π f, łączymy początek z końcem i ten wzór też przez jednych traktowany podstawowy, przez innych nie. I to jest koniec tej części, gdzie definiowaliśmy te podstawowe wielkości opisujące ruch jednostajny po okręgu, a dalsza część lekcji to będzie wyprowadzenie wzoru na wartość wektora przyspieszenia w ruchu jednostajnym po okręgu, czyli jeżeli chodzi o klasy,
które realizują fizykę na poziomie podstawowym, to raczej tylko ten wzór jest potrzebny. Wyprowadzenie raczej ich nie obowiązuje. Natomiast ta część, to wyprowadzenie, które tu ja zaproponuję, ono dla klas matematyczno-fizycznych jest, znaczy w ogóle wyprowadzenie tego wzoru jest częścią programu klasy matematyczno-fizycznej, tylko zwykle jest trochę inaczej, gdzieś tam działa w swój sposób, tak? Więc muszę tu przystawić jeszcze kamerę, żeby objęła tą resztę tablicy. No i zgodnie z zapowiedzią teraz ta ostatnia część, taka podsumowująca już nasze podstawową wiedzę o ruchu jednostajnym po okręgu, ale już ta część, która w dużym stopniu jest dla klasy matematyczno-fizycznej, ale wzór końcowy również jest dla klas, które realizują fizykę na poziomie podstawowym. Tu musiałem troszeczkę oddalić kamerę, więc może ten pogłos, mikrofon jest teraz oddalony, natomiast w kamerze nie ma tego zewnętrznego mikrofonu. Na razie też nie współpracuję z moją kamerą, żaden mikrofon, więc to echo będzie. Starać się tak mówić, żeby było to wyraźne. Więc dlaczego w ogóle mówimy o wektorze przyspieszenia w ruchu jednostajnym po okręgu? Na pierwszy rzut oka wydaje się to sprzeczność. Ruch jednostajny po okręgu. Jednostajny nie kojarzy nam się z żadnym przyspieszeniem, ponieważ jest bardzo myląca nazwa tej wielkości zwanej przyspieszeniem. Ta nazwa pomaga nam zrozumieć, czym jest ta wielkość w ruchu prostoliniowym, przyspieszonym lub prostoliniowym opóźnionym. Natomiast w ruchu krzywoliniowym ta nazwa jest bardzo myląca, bo właśnie jest przykład ruch jednostajny po okręgu, ruch jednostajny i uczeń się dowiaduje, że obliczamy w tym ruchu przyspieszenie. Może gdyby ten wektor zwany przyspieszeniem miał inną nazwę, nikt by się wtedy nie dziwił. On tylko właśnie w ruchu prostoliniowym, przyspieszonym czy prostoliniowym opóźnionym w jakimś stopniu jest związane z tym przyspieszeniem, z tym słowem, z rozumieniem tego słowa w języku potocznym. Tak naprawdę definicja wektora przyspieszenia jest taka. Wektor przyspieszenia to jest wektor zmiany prędkości przez czas, który ta zmiana nastąpiła, ale pod warunkiem, że ten czas jest bardzo krótki. Tak naprawdę w ukryty sposób ja tu użyłem pojęcia pochodnej, która się pojawia na pewno w klasach matematyczno-fizycznych, nie wiem czy w klasach nie matematyczno-fizycznych. Dawniej był taki okres, że się była wyrzucona z tych klas ogólnych, pojęcie pochody było wyrzucone, ale potem wracało i trudno teraz powiedzieć, jak to jest w tym momencie. A wartość wektora przyspieszenia to jest wartość lewej strony, to jest wartość prawej strony. No delta to jest wielkość, liczba dodatnia, więc wartość tej wielkości to jest ta wielkość, a to musi być wartość wektora zmiany prędkości. Więc żeby obliczyć, jaki jest przepis na znalezienie wektora przyspieszenia, trzeba znaleźć wektor zmiany prędkości, podzielić go przez czas i założyć, że czas jest bardzo krótki. Zobaczyć, jak ten wektor będzie wyglądał, gdy ten czas będziemy skracali prawie że do zera, nigdy oczywiście do samego zera. Tam będziemy można przewidzieć zachowanie tego wektora. No, a wartość tego wektora obliczymy, jeżeli znajdziemy wartość wektora zmiany prędkości i podzielimy przez czas. Więc zaczynamy. Musimy najpierw mieć wektor zmiany prędkości delta V. Co to jest to delta V? To jest skrót różnicy wektor VK z wektora na górze minus wektor VP, czyli od wektora prędkości końcowej odejmujemy wektor prędkości początkowej. No to musimy mieć te dwie prędkości, tą początkową i końcową. Więc rysujemy. Tutaj jest tu małe, bo chciałem, żeby już nic nie przedstawić, żeby wszystko zmieściło się na tablicy. Więc mamy okrąg i założmy, że ciało porusza się w tym kierunku jednostajnym po okręgu. I nas interesuje wektor przyspieszenia lub kierunek zwrotu i wartość w punkcie A. No to w tym celu, skoro chcemy mieć wektor zmiany prędkości, to muszą być dwie prędkości. Jedna przed punktem A, druga za punktem A. No to wybieramy dwa punkty.
B i C, leżące w takiej samej odległości od punktu A. Dobrze jest, jak ktoś to rysuje, dobrze jest wybrać takie punkty, żeby czasami kąt, jaki tworzą promienie łączące te punkty ze środkiem obrębem, podpiszmy to jeszcze punkt O. Że dobrze jest dobrać takie punkty A, B i C, żeby ten kąt, jaki tworzą promienie, które wychodzą z punktu B i C do środka okręgu, żeby czasami nie tworzyły kąt 90 stopni. Bo wtedy przy danym rysunku kilka linii się na siebie nakłada i będzie duży zamek. No, tak około 60 stopni jest to najwygodniej. Może być też większy, bo od 90 może mniejszy, ale około 60 jest to najwygodniej. No i teraz co? Musimy w punkcie B i w punkcie C, z punktu B i z punktu C narysować wektory prędkości VP i VK. Wektor prędkości jest styczny do toru, a więc prostopadły do promienia. Więc rysujemy wektor VP, prostopadły do promienia i wektor VK o tej samej długości, bo jednostajny, czy wartość prędkości nie ulega zmianie, też prostopadły do promienia. Może znaczyć jeszcze promień. Następnie musimy teraz wektor V od wektora VK odjąć wektor VP. Od wektora VK odjąć wektor VP, to znaczy to samo, co do wektora VK, dodać wektor przeciwny do VP. Czyli VK minus VP to jest to samo, co VK, plus w nawiasie minus VP. No to musimy znaleźć wektor przeciwny do VP. Najprościej narysować wektor z tego punktu B przeciwny do VP o tej samej długości co wektor VP. Teraz mamy wektor VK, wektor V, te dwa wektory. I żeby odjąć od VK VP, to trzeba do VK dodać wektor przeciwny do VP, czyli ten wektor i ten trzeba do siebie dodać. Jedna z metod dodawania wektorów to jest metoda równoległowego. Więc musimy utworzyć teraz równoległowok oparty na tych dwóch wektorach. Czyli należy przesunąć te wektory równoległe. Nieważne, który przesuwać, możemy jeden przesuwać, możemy dwa przesuwać, tak aby ich początki znalazły się w jednym miejscu. Więc ja przesunąłem ten wektor równolegle, tak aby jego początek znalazł się w punkcie C. I przez test załóżmy, że już ten wektor jest przesunięty. Tam konstrukcyjnie do siebie, ale akurat na tym się nie skupiam. I teraz stworzymy równoległowok oparty na tych wektorach, czyli dodajemy jeszcze dwa kolejne boki. Ten bok równoległy do odcinka CD, a ten bok równoległy do wektora VP. I tam, gdzie się te linie przepną, tam będzie koniec wektora, który jest sumą tych wektorów, a więc różnicą VK i VK. I to jest wektor właśnie delta V. Ten wektor to jest wektor delta V. Jak spojrzymy, bo właśnie ten wektor delta V tak naprawdę dotyczy punktu A. Więc można było wcześniej przesunąć równolegle wektor minus VP, tak aby jego początek był w punkcie A i to samo musiał wektor VK przesunąć równolegle, aby jego początek był w punkcie A i wtedy ten wektor delta V gdzieś tu do dołu jakoś skierowany. Czy dokładnie w kierunku punktu O? Właśnie to będziemy musieli wykazać, bo wydaje się, że w takim kierunku jest to bardzo możliwe, ponieważ widzimy, że ta prosta, czyli to CE, czyli wektor delta V, wydaje się być równoległa do odcinka A. No ale to nie wydaje się, znaczy na fizyce czy na matematyce nie można bazować na wydawaniu się. Musimy wykazać, że rzeczywiście ten wektor delta V, czy odcinek CE, jest równoległy do odcinka A. No to napiszmy, a jak to wykazać? Jak mamy dwie proste równoległe, przecięte trzecią prostą, alfa, beta, będzie K i L. Jeżeli alfa równa się beta,
mamy dwie proste równoległe i są przecięte trzecią prostą, właśnie inaczej, mam dwie proste, są przecięte trzecią prostą i te kąty są równe, to te proste są równoległe. Można też odwrotnie, jak te dwie proste są równoległe, to te dwa kąty są równe. Czasami idziemy czasem w dół. Więc my akurat wyjdziemy z tego, że wykażemy, że takie kąty są sobie równe i wtedy będzie wynikało, że dwie proste przecięte przez tą prostą taką skośną, że te dwie proste są do siebie równoległe. No to więc który kąt odpowiada znaczy kątowi alfa? To jest jedna prosta, to jest druga prosta, a to jest ta prosta, która je przecina. Czyli ten kąt, jeżeli to jest phi, to jest phi przez 2, ma być równy temu kątowi alfa. Jeżeli wykażemy, że ten kąt phi przez 2 jest równy temu kątowi, to ta prosta jest równoległa do tej, czyli wektor delta V, który dotyczy punktu A, przesunięty równolegle, tak aby jego początek znalazł się w punkcie A, będzie skierowany do środka okręgu. A i tak samo będzie skierowany wektor przyspieszenia. No to wykazujemy. Oznaczmy kąt. Ten kąt alfa, ten kąt beta. Tu widzimy, że długość tego boku ND jest taka jak długość wektora minus VP, a długość tego wektora jest taka jak też minus VP. Czyli ten bok ma taką samą długość jak i ten. Czyli te kąty są sobie. No to jest trójkąt równoległy. Oznaczmy beta, więc też jest beta. Teraz tu napisałem phi, tu jest phi. Skąd ja wiem, że ten kąt jest równy temu? Wychodzimy z takiego uogólnienia związku między kątami, że kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych są równe. To wynika z faktu, że suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni. Może, ale bardzo często używa się do napisu tego już uogólnienia, żeby szybciej znaleźć pewne kąty. Więc wykaże, że ramiona kąta phi są odpowiednie ramiona są prostopadłe ramion kąta CDE. Więc ramię to OC jest prostopadłe do VK, więc do odcinka CD. I ramię OB jest prostopadłe do minus VP, a więc do tego odcinka również. Te są równoległe do siebie. Czyli odcinek AB jest prostopadły do minus VP, czyli do tego, czy również do tego drugiego boku, czyli boku ED. Czyli tu jest też kąt phi. No i zapiszmy związki między tymi kątami, bo chcemy wykazać, że alfa równa się phi przez 2. Wtedy wykażemy, że wektor delta V jest równoległy do prostej A. No to zauważamy, że tu mamy między promieniem a prędkością VK jest kąt prosty, bo prędkość jest prostopadła, jest styczna do toru, jest prostopadła, też w przypadku ruchu po okręgu prostopadła do promienia. Więc alfa plus beta to jest 90 stopni. A teraz suma kątów w trójkącie, czyli 2 beta plus phi, to jest 180 stopni. Bierzemy układ równań, z którego pozbywamy się kąta beta, zrównania tego pierwszego obliczamy, wyrażamy kąt beta przez kąt alfa, wstawiamy kąt beta w to miejsce, trochę tu kolejny zmieniamy, potem wstawiamy, wymnażamy, 180 jak przeniesiemy się zredukuje, 2 alfa, minus 2 alfa, dlatego sobie plus 2 alfa i z tego alfa to jest 2. Widzimy, że kąt alfa równa się phi przez 2, czyli rzeczywiście wykazaliśmy, że prosta CE, a więc wektor delta V, jest równoległa do prostej AO, czyli jak przesuniemy równolegle wektor delta V, tak aby jego początek znajdował się w punkcie A, on dotyczy punktu A, tak naprawdę, to będzie on skierowany w kierunku środka okręgu. Czyli tak samo będzie jak wektor delta V skierowany jest wektor przyspieszenia. Czyli już wiemy, że wektor przyspieszenia w jednostajnym okręgu będzie skierowany również do środka okręgu. Teraz chodzi o wartość wektora przyspieszenia. To sposobem zerowym. Zauważymy, że mamy parę trójkątów podobnych.
równoramiennym i tu jest kąt φ. Trójkąt CDE jest też trójkątem równoramiennym i tu jest też kąt φ. Więc mamy dwa trójkąty podobne, czyli stosunki odpowiadających sobie boków są długości odpowiadających sobie boków są równe. No to zapiszmy taki związek. Tu zapisałem długość BC do promienia ma się długość delta V do V. Teraz zobaczymy, skąd to się wzięło. Długość BC to jest to. Do promienia, czy do tego boku, ma się tak jak długość teraz tego odcinka, czy długość delta V do tej wielkości, do długości wektora VK, a długość VK i długość VT jest taka sama, bo te są jednostajne, więc wartość prędkości nie ulega zmianie. No w takim razie wstawmy miejsce, no właśnie, już mamy. Więc widzimy, że właśnie tutaj zauważy, że długość BC to jest, wyraża się w metrach, to jest długość. R też się wyraża w metrach, ale prędkość w liczniku mianowniku wyraża się w metrach na sekundę, ale dzielimy tu przez siebie wielkości wyrażone w tych samych jednostkach i tu też w tych samych jednostkach, więc te jednostki ulegają tam skróceniu. Więc to nie przeszkadza. I teraz zauważymy, że jeżeli ten czas byłby coraz krótszy, to spójrzmy na rysunek. U nas przy takim kącie, czyli ciało z punktu B do C w dość długim czasie, w niebliskim zero dociera, to na pewno długość BC nie jest równa przy tej drodze, czyli nie jest równa długości tego łuku BC. Ale jeżeli będziemy ten czas skracać, czyli punkty B i C to coraz bliżej punktu A, tak ten punkt B, który jest z jednej strony, drugiej C, tu bardzo bliziutko, to wtedy byśmy mieli ogromne problemy z odróżnieniem, jeżeli te punkty B i C są bardzo blisko punktu A, czy odcinek BC, czy pokrywa się z łukiem, czy też nie. Czyli im krótszy czas bierzemy, tym bliższe prawdy jest stwierdzenie, że długość wektora BC jest równa długości tego łuku, więc jest równa przebytej drodze, a drogę jednostajnym oblicza się mnożąc wartość prędkości razy czas. I wstawmy teraz zamiast długości wektora BC, to iloczyn VS delta T, tu jest to wstawione, ale już od tego momentu musimy z boku dodawać, kiedy to jest prawdą. Jest to tym bliższe prawdy, im ten czas jest krótszy. Jak jest bliski, bardzo bliski zera, nie może być równy zero oczywiście, to wyrażenie jest wtedy tym bliższe prawdy, im ta wielkość, ten czas jest bliższy zero. Zmieńmy formę tego wzoru. My dążymy do czego? Do obliczenia wartości wektora przyspieszenia. Musimy mieć gdzieś takie wyrażenie. Delta V, wartość takiego wektora przez czas, pod warunkiem, że czas jest bardzo krótki. No to tu mamy delta V, tu mamy delta T. Można to przekształcić, podzielić przez delta T, pomnożyć przez V. Ale ja już to tłumaczyłem w innej lekcji, że jak mamy takie równanie, gdzie jest tylko mnożenie i dzielenie, to przekształcenie polega, taki skutek tego mnożenia i dzielenia jest taki, że literki przechodzą tak naprawdę, ale nie mnożenie i dzielenie, tylko to V przenoszę do góry, delta przenoszę do dołu i uzyskuję po jednej stronie właśnie to delta V, delta T, a po drugiej V kwadrat przez T. I to wszystko pod warunkiem jest prawdziwe, jeżeli ten czas jest bardzo, bardzo krótki. Więc czym jest to pod warunkiem, że ten czas jest taki bardzo krótki? To jest nic innego, tylko to jest to, czyli wartość wektora przyspieszenia. Czy w takim razie to V kwadrat przez N jest wartością wektora przyspieszenia w ruchu jednostajnym okręgu, więc podsumujmy, co już wiemy o wektorze przyspieszenia, że w ruchu jednostajnym okręgu wektor przyspieszenia jest skierowany do środka okręgu i jego wartość jest równa V kwadrat przez N. No, lekcja tu długa, bo akurat są dwie części, część ta druga trudniejsza. Dziękuję za uwagę. Następna lekcja będzie pewnie nagrana też w niedługim czasie, ale co druga lekcja będzie dla klasy matematyczno-fizycznej, więc następna będzie najprawdopodobniej z ruchu cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym, znaczy cząstka będzie naładowana, będzie wpadała
prostopadle do linii pola wewnątrz kondensatera paskiego naładowanego. Będzie to odchylane od prostolinijowego dość skomplikowane zadanie na klasę matematyczną fizycznie, ale tak będzie to łączone, że będą lekcje, które są dla wszystkich, również na klasę matematyczną fizyczną jako wstęp i będą lekcje typowo dla klasy matematyczno-fizycznej, chociaż już te lekcje, zarówno ta lekcja, jak i ta, która będzie nagrana, ona już jest nagrana w tej innej formie, gdzie w tej prostszej, że jest filmowana notatka w formie kartki A4, kamera jest nazywana tą kartkę i słychać głos i tam rękę czy z długopisem na tym maczy. Więc to jest, ale ponieważ większość jednak woli takie lekcje, gdzie będą bliskie takiej lekcji szkolnej, takie są przyzwyczajenia. Dlatego niektóre lekcje teraz, jak mam wolny czas, będę właśnie tak nagrywał te najważniejsze jakieś powtórzenia, no i z czasem do bardziej szczegółowych lekcji przechodził. Z czasem też już będzie inwestycja w nową kamerę, tak żeby ten był mikrofon zewnętrzny, tu blisko gdzieś przypinany. No na razie jeszcze nie planowałem tych wydatków w tym momencie, znaczy jeszcze nie wiem, na ile to jest potrzebne. Bo dla mnie wystarczy ta kamera, a dla moich potrzeb, natomiast jeżeli to już później będzie taka aktywność na całą Polskę, no to wtedy rzeczywiście ta jakość się będzie musiała poprawić. Tak? No, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.